Witajcie, znów tuner na warsztacie. Tym razem coś starszego ze stajni Technicsa, model STG90. Jest to, jak dobrze się domyślam, jeden z wyższych modeli, jeśli nie flagowiec tej serii. Na pewno wysoki model. Co mu dolega? Więc przyleciał do mnie na strojenie, na pełne strojenie. Myślę, że wprawne oko już widzi co nieco po pomiarach, jak i po wyświetlaczu, że coś tutaj nam nie gra. Ale do rzeczy po kolei. Tuner jest po pełnym recapie przeprowadzonym przez właściciela. Elektrolity zostały wymienione. Po tym zabiegu, jak opisuje właściciel, tuner działał poprawnie przez jakiś czas. Przez kilka dni, potem się niestety, ale coś stało, rozstroił się. No i trafił do mnie na strojenie. Opis funkcji, włącznik sieciowy, banki pamięci 10 od 1 do 9 z możliwością przełączenia się, czyli możliwość zapamiętania do 20 stacji w tych bankach poszczególnych, w tych presetach. Gałka strojenia, gdzie możemy sobie wybrać tryb albo zablokowana gałeczka, automatyczny, manualny. Przełącznik mocy sygnału lub regulacja poziomu skanowania, czyli siły sygnału, jaka będzie, poniżej której nie będą po prostu wyłapywane stacje, lub wskaźnik sygnału. Wyświetlacz wskazujący nam wskaźnik, wskazujący nam albo tryb wąski, narrow lub szeroki, jak i to czerwona obwoluta wskazuje nam, czy stacje jakieś są w sąsiedztwie. Tutaj będą się zapalały słupeczki. Jeżeli jakaś stacja jest w sąsiedztwie, również będzie nas o tym informowało. Tak to Technics rozwiązał i w późniejszych modelach kontynuował. Strojenie automatyczne. Tutaj wyszukuje nam właśnie stacje, które są blisko. To widać z lewej, z prawej i dobiera odpowiednio parametry zarówno filtra pośredniej częstotliwości, jak i inne nastawy. Jakie jeszcze nie wiem. Taka ciekawa funkcja. O, widzicie, tu mamy normal i super narrow, a tu mamy z kolei tryb pośredniej częstotliwości szeroki i wąski. Czyli możemy zrobić taką kombinację z tego, co widzę. Czyli teraz jest normal, narrow, super narrow. A, widzicie. Taka ciekawa funkcja. No muszę poczytać o tym, bo powiem szczerze, nie zdążyłem się jeszcze zapoznać z instrukcją serwisową, jak i instrukcją obsługi. No nie zawsze tego potrzebuję, ale ciekawa funkcja. Mono stereo, czyli automatyczny lub mono. Posiada również budowany generator, który generuje nam sygnał około 400 Hz na wyjścia cinch. To jest w celu tego, żeby sobie resztę toru skalibrować, jeśli chodzi o balans. Wyszukiwanie po zapamiętanych stacjach, czyli po presetach. O, do 40 możemy nawet. No, zobaczcie, czyli kawał banków pamięci możemy sobie tutaj zapamiętać. Przycisk zapamiętywania. No i tyle z funkcji ciekawych w tym tunerze. Zobaczmy sobie teraz taką rzecz. Mamy dostrojenie, jesteśmy do zera, do sygnału z generatora 97,3 MHz. Standardowo jesteśmy wbici tutaj. Niestety nie łapiemy, pomimo dużego, wysokiego sygnału, nie łapiemy stereo. Jak widzicie, pomiary tam w tle, wszystko w trybie mono. Tutaj mamy 0 detektora odchylone o prawie 700 mV, czyli 0,7 V, więc dość ostro rozstrojone. I czym to się przekłada? No tym, że nie mamy stereo, pomimo wstrojeniu w sygnał. Jak i zobaczcie, przy wyszukiwaniu automatycznym nie zatrzymuje nam się na naszym częstotliwości z generatora, tylko na 97,35 MHz. I widzę, że stereo również mruga, zapala się, gaśnie, czyli mamy rozstrojenie. Zajrzyjmy jeszcze do środeczka od razu. Tak prezentuje się środek. Transformator
z włącznikiem sieciowym. Tu właściciel wymienił taśmę Technicsową, która lubi się, ta złącza Technicsa lubią się często luzować. Wymienił na takie złącze wpinane. Jak widzicie, kondensatory wszystkie wymienione. Przynajmniej z tego co widzę, to większość wymieniona. Pierwsza rzecz, która mi się rzuca tutaj w oczy, tu mamy blok wysokiej częstotliwości, czyli blok wejściowy, jak i głowice FM. I tutaj ta ceweczka jest pokruszona, nie da się jej regulować, ma ukruszony rdzeń. Ta również troszeczkę ukruszona, ale jest możliwość regulacji, natomiast ta rdzeń jest pokruszony, będziemy musieli to wymontować. Większość tutaj potencjometrów, nie wiem czy wy to widzicie, ale one są dość mocno już nadszarpnięte, czyli regulowane było wszystkim co się dało. Więc ktoś już tutaj regulował. Te rdzenie również wyglądają na regulowane, więc będzie co robić. Musimy teraz to zestroić, odkręcić i zobaczymy czy uda się tuner doprowadzić do ponownego zestrojenia, do ponownego przywrócenia parametrów. Widzę, że tutaj ślady lutowania są również, to chyba przez właściciela. Ja sobie pozwolę je po prostu delikatnie poprawić, bo troszeczkę są takie niezbyt estetyczne, więc poprawimy to. Spróbuję wyciągnąć płytę, żeby zajrzeć od spodu, od strony lutów, czy nic tutaj nie ma, bo właściwie zgłaszał, że coś nagle się pogorszyło tunerowi, więc nie wiem, czy to jest kwestia jakichś słabych lutów, więc muszę zajrzeć od spodu, jak to wygląda. Tymczasem biorę się za serwisówkę, stroję. Z racji, że ten egzemplarz dość wysoko stoi w hierarchii Technicsa, więc postanowiłem, że coś tam nakręcimy. Mamy pomiary przed, czyli kompletnie rozstrojone, więc nie ma się będzie za bardzo do czego odnosić, więc zapraszam na pomiary po strojeniu. I płyta wymontowana. Tą ceweczkę już musiałem wylutować, wydubać, pęknięty rdzeń. Tu jeszcze jedną cewkę mam do wylutowania. Widać, że gdzieniegdzie luty, jak uda mi się złapać, są do poprawy. To chyba właściciel coś tu próbował przelutowywać. Ja muszę to przelutować wszystko po swojemu, ponaprawiać te luty, podobnie tutaj jakieś łączki, złączenia. No i te luty na złączu zasilającym od transformatora również do poprawy, do weryfikacji, dolać cyną. Najwyżej zrobię ze srebrzanki wzmocnienia, tak aby być pewnym, że wszystko jest ok. Tutaj tak patrzę jeszcze, które luty do poprawy. Przejrzę płytę, przelutuję, umyję i będziemy składać. Przykład takiego lutu, który jest odstrzelony. Zobaczcie, ja już sobie odczyściłem ścieżki, żeby połączyć. To jest kondensator, jedno wyprowadzenie, drugie i drugie wyprowadzenie jest w powietrzu. Tutaj jeszcze jest połączone z tą ścieżką, ale z tą ścieżką nie ma kontaktu. Więc to trzeba naprawić, więc być może to jest ta zagadka, że po paru dniach coś tam się tutaj podobnie pod lód wchodzi mi śrubokręt. Więc może to jest zagadka tego, że po kilku dniach tuner przestał działać. No tutaj również niedolane. Inspekcja całej płyty przede mną, tak aby temat zrobić raz i zakończyć. Luty poprawione. Płyta umyta, dosycha sobie, no na tyle na ile to było możliwe. W tym momencie są dolane świeżą cyną. Nie jest cyna matowa. Troszeczkę musiałem gdzieniegdzie oskrobać ścieżki, tak na przykład tutaj, żeby to było pewne połączenie. Również luty na lampie VFD poprawione, były spękane. Na przyszłość będą już zabezpieczone, będzie pewne, że wszystkie segmenty wyświetlaczy będą sprawne. I tuner już po zestrojeniu, po naprawie. Tak jak pokazywałem, część lutów musiała być poprawiona. Jeden rdzeń w cewce T104 skruszony, nie dało się go regulować. Wymieniłem, aby to zrobić musiałem oczywiście wylutować cewkę, troszeczkę było z tym bawienia się. Cewki wymieniony, rdzeń wymieniony, tuner zestrojony, jak widzicie 97,3 MHz z generatora. Tutaj 0 detektora niecałe 2 mV. To oczywiście delikatnie sobie pływa, to nie apteka. Wraz z nagrzewaniem się to 0 detektora delikatnie pływa, ale w porównaniu do 700 mV, 2 mV to jest nic. I tak ma być i tak jest. Stereo
zapalone, sygnał, wskaźnik sygnału zestrojony. Żeby było jasne, zatrzymuje nam się na naszej częstotliwości z generatora od dołu, od góry również w punkt, także wszystko ok. Quartz lock zaskakuje. W tle wyniki, może dam sobie ostrość na nie, wyniki 16, 17 tysięcznych, lewy kanał, prawy kanał, czyli niecałe 0,02, kanał lewy, kanał prawy, SNR bardzo wysoko, 74-75 decybeli, to jest bardzo przyzwoity wynik. Zobaczmy sobie w trybie Narrow. W trybie Narrow mamy praktycznie 500 kanał lewy, 600 kanał prawy, więc niewielki wzrost, a mamy już zawężone pasmo pośredniej częstotliwości do około 200 kHz. W trybie Wide jest to około 240, więc niewielka może zmiana, ale już tryb Narrow pozwala na wyłapywanie stacji nieco słabszych. Ja jeszcze sobie pozwolę wyregulować tak, aby w trybie Narrow wskaźnik sygnału był taki sam jak jeszcze. O, i w tym momencie jeszcze troszkę, tak? Mamy 70. Niech tak zostanie. W trybie Wide mamy 72, w trybie Narrow również 70, 72. Więc jest ok. Co więcej, tutaj moglibyśmy jeszcze sprawdzić, może czułość. Lecimy, dopóki czułość nam wyjdzie. Czułość użytkowa stereo. Minus 85 dB z generatora. Mamy jeszcze 43 dB SNR, więc nie będę już leciał dalej. Możemy sobie zlecieć do 87. Jeszcze minus 88 dB z generatora jeszcze, czy minus 89 dB. To jest czułość nasza użytkowa stereo, więc sprawdzę. Minus 89 to jest bardzo przyzwoity wynik, bo to jest 8 mikrowoltów czułość użytkowa stereo, więc tuner bardzo czuły. Co więcej byśmy tutaj mogli jeszcze sprawdzić z takich użytkowych spraw. To chyba tyle. RF band to jest również zawężenie pasma. Zostało to również zestrojone. Taki wynik mamy w najmocniejszym, jeśli chodzi o pasmo przenoszenia, ustawieniu, najwęższym ustawieniu pasma przenoszenia pośredniej częstotliwości 300 kanał lewy, 600 kanał prawy. Tu niestety jest rozbieżność. Nie dało się tego podciągnąć lepiej. Zostawiamy tak jak jest. Jest ok. Jak widzicie, to 0 sobie delikatnie zmieniło się o około 2 mV. Ja sobie oczywiście tunel jeszcze potestuję na zimno, na gorąco. Zobaczymy, w którą stronę on się odchyla i jak to zestroić. Może podłączymy sobie kawałek anteny jeszcze. I mam podłączoną antenę. Próbujemy coś wyszukać. Pierwsza stacja, trójka. Wskaźnik nam pokazuje, że od dołu mamy jakąś tam stację i zobaczmy. Faktycznie od dołu mamy stację RMF. Jak widać, w punkt stroi. Nie ma żadnych problemów ze strojeniem. I w Narrow coś tam możemy odebrać, pomimo że sygnał zakłócony. Lecimy sobie dalej. Tu mam zaraz swoją silną stację lokalną 91,8. To jest moja stacja lokalna silna. Narrow, Wide. Jeszcze parę stacji. I na tym myślę zakończymy sobie film z tego tunerka. I ostatnia stacja. O, widzicie jak gęsto 100 kHz od siebie stacje mam oddalone. I zero detektora, widzicie, nam się utrzymuje na tym poziomie 2,4 mV. Rzut oka jeszcze do środka. Tak prezentuje się środek.
Ten rdzeń był wymieniony przeze mnie, reszta zestrojona. Do rdzeni w tych cewkach dodałem, jak i w tym dodałem kawałeczek gumki, tak aby rdzenie stały sztywno, żeby się nie odstroiły czasem w transporcie lub przy różnicach temperatur. Tyle. Tuner może wracać do właściciela. Myślę, że będzie cieszył jeszcze jego oko, jak i ucho. A tymczasem się żegnam. Do następnego. Trzymajcie się. Myślę, że następnego tunera lub wzmacniacza. Cześć.